Śpi, kochanie. Ja się nim zajmę. Słuchaj, przed godziną w parku znaleziono zwłoki mężczyzny. Kręciła się tam jakaś młoda kobieta, ciemne włosy. Roxy, przy zwłokach gdzie? Roxy? Ja nic nie mówiłam o Roxy. Co z tobą? Cholera. Wszystko w porządku? Tak, sorry. Jakie zwłoki? Mężczyzny. W parku. Kiedy znalezione? Przed godziną. Ekipa? Na miejscu. No, to dlaczego jeszcze tam nie jedziemy? Widzę, że niezła impreza była. No. Cześć. Hej, Co wiemy o Denacie? Dokumentów nie ma, więc to co widać, elegant w niemodnym garniturze z rozpłatanym brzuchem. A ten łapiduch przyjechał już? Nie, ale łatwo się domyślić, że zginął od noża. Pewnie w nocy podczas popijawy. No, ładna jadka. Narzędzie zbrodni? Szukamy. No dobra. Trzeba będzie jeszcze przesłuchać faceta, który znalazł zwłoki. chłopaki już to zrobili. Podobno widział tę kobietę, która kręciła się przy ciele. Nasi też ją widzieli, ale zwiała. Może to jej sprawka. Może. Widać, że się bronił. Spodnie trochę opuszczone. No to by było dość mało prawdopodobne, ale może motyw seksualny? Raczej ktoś go za nie ciągnął. Pewnie, żeby ukryć ciało, ale albo nie zdążył, albo nie miał siły. No dobra, zbierzcie wszystkie ślady krwi, trzeba ściągnąć to. Dena? No to jak wiesz, to po co pytasz? No i te ślady z tych wszystkich puszek, słoików i w ogóle z całego tego syfu. No i paluchy Denata na bęben. Może coś wyskoczy. To nie jest ta kobieta, którą spłoszyliście? Tak. Oż ty kurwa! Stój! Policja! Co tu robisz? Nic. Zabiłaś go? Nic nie zrobiłam. Dlaczego uciekałaś? Nie wiem. Puść ją. Przecież to dzieciak. Coś ty za jedna. Znałaś tego człowieka? To mój tatuś. Ja pierdolę. Wiesz, co tu się stało? Nie przypilnowałam go. Ty? Jego? Zawsze pilnowałam, żeby tatusiowi nic się nie stało, jak wypije. Żeby nie spał po krzakach, bo wstyd przed ludźmi, Z kim wczoraj pił? z kolegami. Jak przyszłam, tam mnie pogonili. Tatuś mówił, że zaraz wróci do domu, ale do rana nie wrócił. Przyszłam tu, ale za późno. Mów, z kim wczoraj pił. Spokojnie. Nazwiska. Tatuś nie pozwala kapować. Dziewczyno, jeden z tych facetów zaszlachtował ci ojca! No coń! Dlaczego nie wezwałaś pomocy? Bałam się. Przyszedł jakiś facet. On gdzieś dzwonił.
Posłuchaj, musisz nam powiedzieć, z kim był wczoraj twój tato. Dlaczego to zrobił? Tatuś był dobry. Nikogo nie krzywdził. Miałam tylko jego. A co z twoją mamą? Marła, kiedy byłam mała. Co ja teraz zrobię sama? Spokojnie. Córka Denata, Oliwia Jaremko, była nieletnia, więc musieliśmy ją umieścić w pogotowiu opiekuńczym. Ale zanim tam trafiła, powiedziała nam w końcu, że jej ojciec pił poprzedniego wieczoru z Bartłomiejem Żabczykiem i ze Zbigniewem Kwiatkiem. Obaj panowie byli stałymi klientami okolicznych sklepów monopolowych, więc tam należało ich szukać. Kwiatek. Zbyszek Kwiatek, lokalny żulik podejrzany o morderstwo. No co ja ci mam mówić, gdzie się szuka żuli na Gorczaku? Masz go przyprowadzić na komisariat, choćbyś miał go kurwa spod ziemi wykopać! No, nam znalezienie jego kolegi zajęło 5 minut. Ty masz godzinę. Co do mnie nie wyciągniecie, psy jebane! Chodzisz, spokojnie. Czerwony dywan akurat w praniu ma. Pierdol się, lalunia! Grzeczniej! Zaciukałeś Jaremka, ja ci to udowodnię. To nie ja! Kurwa, przecież tam był też Kwiatek! Przecież to on, to Zbynek zaciukał Tadzia! Widzisz? Dopiero co wszedłeś, a już się plujesz. No, to teraz jeszcze mnie przekonasz, żebym ci uwierzył i może stąd wyjdziesz. Chwilę później Bartłomiej Żabczyk dokładnie opisał, jak podczas libacji Zbigniew Kwiatek kilka razy dźgnął nożem Jaremkę. Nie umiał tylko wyjaśnić, o co poszło jego kumplom. Mieliśmy nadzieję, że Kwiatek sam nam to powie. 40 minut później i on został dowieziony na komisariat. No co miało być? Bartek wódeczkę postawił, z kulturką wypiłem i wróciłem do domu. Żabczyk. Wódeczkę postawił. A co, on bańkę na loterii wygrał? Nie no, stypę zrobił. Dziadka 2 dni wcześniej pochował, to trzeba było pamięć umarłego uczcić, nie? Jasne. No. To czym cię tak Jaremko wkurwił, co? Tylko nie ściemniaj mi, proszę cię. Ja do Tadzia nic nie miałem. Przecież to mój kumpel. Kurwa, nie ściemniaj, mówię. Mam tu podpisane zeznanie Żabczyka, że mu brzuch rozpłatałeś. Więc gadaj, kurwa, jak było. Przecież to Żabczyk zabił Tadzia. Sukinsyn mnie wrabia? Dobra, to ja powiem kurwa wszystko. To powiedz, Od początku na tej stypie to on podkurwiony na Tadzia był. o co? No, że Tadzik niby wódkę pije, a dziadka nie uszanował. Jak nie uszanował? Nie pamiętam dokładnie, ale to Bartek zabił. Kurwa, mać, no! Zmówiliście się jeden na drugiego, będzie mi tutaj donosił? Ale ja naprawdę niewinny jestem. Dobra, ja mam wystarczająco dowodów, żeby was obu wsadzić. Razem go zamordowaliście. Żaden nie udzielił pomocy. Zabierz pana na dołek. Ale kurwa, przysięgam, no niewinny jestem, kurwa, no. Tu. I czekasz. Chodź ze mną. Ty gnoju, ty pokurczu niemy, ty mnie wrabiasz? Kurwa, niedoczekanie, ty miękki chuju, ty. Chyba ty. Prędzej ty do piachu pójdziesz, niż ja pójdę garować za ciebie. Za siebie pójdziesz. Zaraz im powiem, że się przyjebałeś do Jaremki o ten gajer. Kurwa, chuj wie po co. Należała mu się ta kosa. Do celi z nim. Wstajesz. Ręce. Obracaj się. Zostaw! A ty mi teraz opowiesz o tym gajerze, za który zaszlachtowałeś Jaremkę. Że jak zobaczyłem, że Jaremka przyszedł w gajerku mojego dziadka pić za spokój jego duszy, to myślałem, że wylewu dostanę. Zrozumiałe, nie? No co w tym złego? No jak, no? Przecież on ten gajer z trumny wykopał.
2 dni temu go, dziadka, pochowaliśmy przecież w tym ubraniu. No kurwa, zasypany był ziemią. Czekaj. Ty mi chcesz powiedzieć, że on go wykopał z ziemi i zdjął z trupa? Może po prostu podobny był ten gajer. Nie, no ten sam gajer. Dziadek go miał przez całe moje życie. Kupił go na ślub mojej matki, zakładał na wyjątkowe okazje, tylko był na mojej komunii i na ślubie. No a ten chuj Jaremko go z niego rozebrał. Niby jak to zrobił? Jak? No miał układ z grabarzem. Od lat okradali groby i handlowali fantami. Jaremko okradał groby? No, straszny syf. Ja bym się trupów nie tknął, ale nic mi do tego. No ale to, że mi dziadka gołego do nieba wysłał, to tego mu darować nie mogłem. Kurwa, nie wierzę. No ja też. I jeszcze kutas tłumaczył, że się po śmierci dziadkowi ubranie nie przyda. No przecież jak to usłyszałem, to mi ręka sama poleciała. A nie myślałeś na przykład, żeby, nie wiem, policję wezwać? Przyjabiałej gorączki dostałem. Jak go chciałem z tego rozebrać, to się stawiał. No to wyciągnąłem nóż, żeby dać mu nauczkę i chuj zakrwawił marynarka, spodnie mu z dupy zejść nie chciały. I teraz dziadek zostanie taki goły jak żebrak jakiś. Wiesz co? Myślę, że święty Piotr coś mu pożyczy. Sprawę morderstwa mieliśmy rozwiązaną. Bartłomiej Żabczyk przyznał się do winy. Odnaleźliśmy też narzędzie zbrodni, ale nowe fakty nas zaskoczyły. Oskarżenie o okradanie nieboszczyków brzmiało poważnie i musieliśmy to sprawdzić. Ściągnęliśmy córkę Denata z pogotowia opiekuńczego, żeby przeszukać mieszkanie, które zajmowała razem z ojcem złodziejem. O, proszę. A to co? Spadek? Po królowej angielskiej? Jest nawet złoty ząb. No to wszystko jasne. Skąd to macie? Od jak dawna twój stary okrada groby? No co? Przemek, chodź mi tu pomóż. Jeżeli coś wiesz o tych rzeczach, to musisz nam powiedzieć. Nic nie wiem. Ale to nie są wasze rzeczy. Podejrzewamy, że twój tata brał udział w okradaniu zmarłych. Nieprawda. Tatuś nie żyje. To teraz każdy go oskarża. Słuchaj, no pewnie też włożysz coś tacie do trumny. Zegarek. Zegarek. A gdyby ktoś chciał go ukraść, byłoby ci przykro. To pan Świnecki. To od niego te rzeczy. Pan Świnecki jest grabarzem? Zanim zawiniemy tego... Świneckiego. Ta, o ile w ogóle taki grabarz istnieje i ta młoda go sobie nie wymyśliła. Więc zanim go zawiniemy, to musimy się rozejrzeć po cmentarzu. No ale jak? Teraz? Przecież zaraz się będzie ściemniać. Sorry. Co? Pani sierżant Majcher się boi duchów na cmentarzu? Majcher? A pani Maja, tak? Wie pani co? Niech pani zadzwoni jutro, dobrze? Tak, zajmę się tym. Dobra, super, do jutra. Rozdajesz swój numer na lewo i prawo? Pożałujesz. To taka moja podopieczna, wiesz. Była na cmentarzu zapalić znicz koleżance. I co? Znalazła rozkopany grób? No, właśnie brzmiała, jakby tak właśnie było. Ale złodzieje zwykle rabują świeże groby. No tak. Jaremka paradował w tym gajerze 2 dni po pogrzebie. O, dlatego musimy się rozejrzeć po cmentarzu i dowiedzieć się, czy nie ma jakichś świeżych pogrzebów.
ciągu ostatnich 2 dni na naszym cmentarzu pochowano aż 5 osób. Komisarz Nocoń nie tracił czasu i późnym wieczorem zarządził obserwację miejsc ostatnich pochówków. Kurwa mać. Policja, zostaw go! Policja! Zostaw go! Majcher! Wróć! Zostaw go! Jest pan cały? Na kolana. Kurwysyny. Jezu. Jak się pan nazywa? Ręce. Na głowę. Świnecki. Jurek. Napadli mnie chuje. Spokojnie. Łapa. Ja nic nie zrobiłem. Nazywam się Rafał Ziemiurski, jestem biznesmenem. Porządnym obywatelem, to tego gnoja powinniście aresztować. Będziesz się tłumaczył na komisariacie. Druga łapa. Błagam pana, musi pan to zobaczyć. Niech pan ze mną pójdzie Dokąd? do grobu mojego brata. Majcher, zostań z nim. Szybciej, człowieku, nie mam całego dnia. Znaczy, nocy. Tam. Ten? Tak. Co? Groby okradacie? I się jeszcze tym chwalisz? To jest grób mojego brata. Chowaliśmy go tydzień temu. No, po tych wszystkich wieściach o hienach cmentarnych ja musiałem sprawdzić. Kto gadał o hienach cmentarnych? Wszyscy. Dlatego ja musiałem zobaczyć, czy Darek wszystko ma. No i co, sam grób rozkopałeś? A kto dał pozwolenie na ekshumację? Nikt. Ja sam. Zapłaciłem ochroniarzowi, żeby mi pomógł. No ale nie spodziewałem się tego, no. Darek jest... Co, kradziony? Nie ma sygnetu i łańcuszka z krzyżykiem, ale chuj ze złotem. A jak chuj ze złotem, to po chuj żeś go wykopał. Darek nie ma nogi. A to co, wyście go całego pochowali? To całego. Ja muszę wiedzieć, gdzie jest ta noga. Znajdźcie ją. No teraz to ja muszę wiedzieć, gdzie jest ta noga. Ale ty masz, człowieku, przerąbane. No co nie? Przyślijcie mi ekipę techniczną do rozkopanego grobu na cmentarzu. I cholerny sanepid. Nocą mundurowi zgarnęli z domu pracownika ochrony cmentarza. Potwierdził zeznania Ziemiurskiego. Za sporą sumkę pomógł mu w nielegalnej ekshumacji, za co groziły mu 2 lata odsiadki. Ale ani u niego, ani u Ziemiurskiego policjanci nie znaleźli dowodów na to, że mieli coś wspólnego z okradaniem grobów. No to skurwysynu, nie daruję ci, że obciąłeś Darkowi nogę. Słyszysz? Nie daruję ci. Jaką nogę, kurwa? Spokój! Czekamy jeszcze na karetkę. Schowaj się w więzieniu. Będę na ciebie, kurwa, czekał. Kiedyś wyjdziesz. Zamknij mordę i nie pogarszaj swojej tak gównianej sytuacji. Nie obciąłem nogi żadnemu trupowi. Co on gada? Razem z Jaremką rabowaliście groby. Widzieliśmy fanty. Złoto? Tak. Sygnecik, pierścionek? Owszem. Złote ząbki? Dobra, ale po chuj komu noga? No właśnie! Dzień dobry. O, dzień dobry. Cześć. Słyszałam, że jakiś szturm na komisariat rano? O, żaden szturm. Obywatele w żałobie przyszli zgłosić podejrzenie kradzieży na grobach ich bliskich. To szybko się wieść rozeszła. O, jak wiadomość ciekawa, to i rozchodzi się szybciej niż przez światłowód. I co? Zgłosili te podejrzenia? Poinformowałam każdego o koniecznych procedurach i o kosztach ewentualnej ekshumacji. No i co? No, jak widać, wszyscy odstąpili. Tylko ta pani nie. Bo pani dyżurna to jest
Prawdziwa profesjonalistka, najlepsza policjantka za ladą, że się tak wyrażę. No przecież byłam 8 w kolejce, tak? A jestem pierwsza. Ale ja muszę zrobić to swoje zgłoszenie, bo ja się opiekuję grobem mojej kochanej Janeczki i nigdy bym sobie nie darowała. Dobrze, to ja się tylko przebiorę i lecimy na cmentarz. 5 minut, niech mi pani da. 5 minut. A pani sierżant to chyba kończyła jakieś takie specjalistyczne kursy asertywności. Czy nie? Czy to taki wrodzony talent jest? Wrodzony! No, wrodzony. Ty patrz, podpisane. Ty też, tak jak doniczki. Jak kapcie w żłobku. No, Majcher, dobrze, że jesteś. Pani Maju, poczeka pani chwilę na mnie, ja panią dogonię, tylko porozmawiam z komisarzem, nie? Oczywiście, to prosto i za rogiem. Trzeba jak najszybciej ściągnąć monitoring z całego cmentarza. A i grabarz wyszedł ze szpitala. Mam go na dołku, przesłuchałem go rano. Spałeś coś w ogóle? Co? Nie wiem, mało w każdym razie. Facet jest mędą, która kradnie ludziom złoto z grobów, ale to nie jest raczej gość, który ćwiartuje zwłoki. Ktoś jeszcze grzebał w tych grobach, nie? No, dlatego trzeba ściągnąć monitoring. Ktoś jeszcze poza Jaremką i Świneckim był na cmentarzu w dniu pogrzebu Dariusza Ziemurskiego. Dobra, ogarnę to, tylko daj mi dokończyć tę sprawę. Jasne. No dobra, uwijamy się, bo jak nam tu wjadą z ekshumacją, to zrobią taki burdel, że już nic nie znajdziemy. Niech się pani nie martwi, tam trochę nadrzucę ziemi, zaraz ekipa przyjedzie, przywiozą nagrobek, zainstalujemy równiutko, elegancko. Dobra, pani Maju, to niech pani pokaże, co tu się dzieje. No, okazuje się, że właśnie nic. No, chyba niepotrzebnie podniosłam ten cały alarm. No, ale mówiła pani, że ktoś kopie. No właśnie nie. Pan kamieniarz wszystko mi wyjaśnił. Powiedział, że pół roku po pochówku grób zaczyna się zapadać i to jest zupełnie normalne. No sama o tym powinnam wiedzieć, już tyle osób pochowałam. Grób się zapada? No tak. No, ciało jest pochowane w trumnie, przysypane ziemią, no i w proch się obrócisz i biologia, że tak powiem. No dobra. To nic tu po mnie. No ja bardzo przepraszam za to całe zamieszanie. Ale właściwie może dobrze, bo ja bym miałabym do pana parę pytań, tylko jakby mi pani dała chwilę. No oczywiście, no, miałam właśnie iść po wodę. No. Tak? Nie zauważył pan tu kogoś, kto by się kręcił przy świeżych grobach? Ja wiem, wyszukacie tego świra, co obcina nogi trupom. Skąd pan to wie? No, cały Gorczak żyje tą historią, że tak powiem. Histeria normalnie. Ludzie to gadają, że kebab z ludzi robią, a garmażerki to pewnie nikt nie kupi przez cały miesiąc w mieście. Zimne nóżki w galarecie. Kilka godzin minęło. Była noc. No, ale pierwszy raz coś takiego na dzielnicy to ludzie przeżywają. Dobra, to widział pan kogoś? No, a jak ktoś okrada i kroi trupy, to raczej nie na widoku. A ja tu w nocy nie bywam, to nie pomogę. No, rozumiem. Jakby sobie pan jednak przypomniał, to proszę dać znać. Dobra. Do wszystkich patroli w okolicy skwerku Szczerbińskiej uprowadzono wózek z niemowlakiem. Kurwa macie. Spokojnie, to nie nasz rewir. Ale mój skwerek. No ale przecież to absurd. Antoś jest z nianią. Nie odbiera. Rafał, jeżeli coś by się stało, to wiedziałbyś pierwszy.
Wysiadaj, ja muszę tam jechać. Gdzie on jest? Gdzie jest Antoś? A to śpi w łóżeczku. A o co pan pyta, panie Rafale? W łóżeczku, jest pani pewna? Patrzę na niego właśnie. Dlaczego do jasnej cholery pani nie odbierała? Nie zdążyłam, miałam ręce mokre. Coś się stało? Nic. Przepraszam. Alarm odwołany. Niemowlak się odnalazł. Teściowa przyjęła wózek, a tatuś gadał przez telefon i nie zarejestrował tego. Coś mi się wydaje, że potrzebujesz odpoczynku, Nocoń. Gówno, nic. Ja... Nie chcę o tym gadać. Wołałeś mnie? Co, tak. Sprawdziłem na tym Monitoringu? monitoringu to auto, co parkowało parę razy przed cmentarzem, nawet w dniu pogrzebu Dariusza Ziemiorskiego. Mhm. I czyj to samochód? Czyli? Gwidona Kurka. To jest niezły świr, pracuje w laboratorium w szpitalu. Sprawdziłem jego profile na socjalach. Patrz. No. Jeden z tych. Myślałam, że to już wyszło z mody. Tak, ja też. Jakiś metal, god, nekromancer, czy inny chuj wie co w dupę je... Dobra. Krzyże odwrócone, pentagramy. Rozumiem, pasuje. Zawijamy go? A jak my? Przecież ja mam zeznania Świneckiego do spisania. No i... Sama mam jechać? To jest jakiś psychol. Oj, tam zaraz, psychol. No w szpitalu pracuje w dzień, no. Super. Będę miała przynajmniej bliżej, jak nie będzie chciał przypalić ogniem piekielnym. Oj tam. Zaraz przypalić. Dopadłam Gwidona Kurka, jak wychodził z pracy. Był zaskoczony, zaprzeczał, że ma coś wspólnego ze sprawą, o której huczy cały Gorczak, choć go o to nie pytałam. Zgarnęłam go na komisariat. Nie stawiał najmniejszego oporu. Mów, co robiłaś na cmentarzu. Nie byłem na cmentarzu. Tak? A twój samochód co, sam jeździł? Może jest zdalnie sterowany? Samochód? Proszę. No, to mów jak było. Wykopywałeś trupa, odcinałeś kawałeczek i do domu, tak? Nie. Prokuratorowi to wystarczy. A mnie interesuje jeszcze, co robiłaś z tymi zwłokami. Co, jakieś satanistyczne czary-mary, tak? Bywałem na cmentarzu, ale nie po to, żeby ciąć trupy. Masz jak się między grobami. Co? Marzę o seksie między grobami. Ale moja dziewczyna nie chce się kochać w ten sposób, dlatego uprawiamy seks w samochodzie pod cementarną bramą. I twoja dziewczyna to potwierdzi, tak? Wszystko. Dobra, nazwisko i gdzie ją znajdę? Rosemary. Co, kurwa? Anita Ilecka. Pracuje jako pokojowa w hostelu Essa. Teraz jest w pracy. Czeka tu. To co, sprawdzisz tę Ilecką? Sprawdzę. Nie wydaje mi się, żeby on był do tego zdolny. To pozer. Nie wiem, może kroił te trupy, żeby się uwiarygodnić przed samym sobą. No, świr z niską samooceną. Wiesz, tacy bywają niebezpieczni. Sorry. O, wiesz.
Tak, pani Maju? Aha, niemożliwe. Całą prawdę o aferze na cmentarzu? No dobrze, no to ja tam przyjadę później. Dobrze, pani Maju, niech pani czeka. Przede wszystkim pojechałam przypytać dziewczynę Gwidona Kurka. Częściowo potwierdziła jego alibi. Bez żadnych moich sugestii przyznała się do seksu przed cmentarzem. Po rozmowie pojechałam tam sprawdzić, co zabezpieczyli technicy i powstrzymać panią Maję przed śledztwem na własną rękę. Pani dzielnicowa! Ja już wszystko wiem. Widzi pani? No, znicz podpisany. No podpisany, bo kradną na potęgę. No, kradną. No to ludzie zaczęli podpisywać. I myśli pani, że nie kradną? No, kradną, tylko te niepodpisane. A te podpisane, proszę. Złośliwie tak rzucają o te groby, przekładają z jednego grobu na drugi i jeszcze niszczą jakimś takim czymś ostrym. A wie pani, kto to robi? Kto? No ci, co tych nieboszczyków okradają. Pani Maju, ja wiem, to jest przykre naprawdę, ale nie sądzę, żeby... Szataniści, ci, co się gniewu Bożego nie boją, tłuką te znicze, ograbiają tych biednych nieboszczyków. A wie pani, kto ich kryje? No, kto taki? Ten kamieniarz. Przecież on musiał widzieć tych złodziei, tylko nie chce ich sypać. Dobrze, pani Maju, ja się tym zajmę, tylko później, teraz muszę coś załatwić. Nie, ja idę po niego, bo to trzeba natychmiast ukrócić. No, cześć Nocoń. Technicy nie mają nic konkretnego. A dziewczyna Kurka? Potwierdziła, że faktycznie często uprawiali seks przed cmentarzem. Większość dat się zgadza. Tylko większość? Po pogrzebie Ziemiurskiego Gwidon Kurek pojechał na zlot fanów horroru do Poznania. Sprawdziłam jego socjale. Raczej daty pasują. Mówił o tym podczas przesłuchania, ale to mogła być wersja dla dziewczyny, a w rzeczywistości rozkopał grób. Dobra, sprawdzę, gdzie logował się jego telefon. Pani dzielnicowa? O, niech pan się wytłumaczy teraz przed panią dzielnicową. Czego? Widział pan kogoś, kto niszczy albo przestawia te znicze? Nikogo nie widziałem. Nie siedzę cały czas na cmentarzu. Ochroniarza zapytajcie, od czego on tu jest. No, trzeba będzie, no. Ten faktycznie mocno poniszczony. Nawet jakby podziobany. O, chyba wiem, co za sataniści tu grasują. A nie mówiłam, że zmięknie? Wystarczyło go tylko trochę przycisnąć. O, tam mieszkają. Ślepe jesteście, przecież widać, że to ślady dzioba. Faktycznie. To dlaczego te ptaki to robią? No nie wiem, może chcą się dobrać do stearyny albo się bawią. Bawią? Na cmentarzu? To przeklęte ptaszyska. O matko. Siami stąd! No, kruki tu mieszkają. Czy pani się to podoba, czy nie? A to inteligentne bestie. Nie lubią się nudzić. No w każdym razie sprawę skrzydlatych satanistów mamy rozwiązaną. No, to co, to teraz się zabieramy za te hieny cmentarne. Do widzenia. No i po co tu jesteśmy? Kurka już zwinęliśmy. No ale uzupełnił zeznania. Nie proszę. No ale to chyba nie Kurek. No nie, bo nasz miłośnik cmentarnego seksu nigdy nie wysiadał z samochodu. A tu proszę, ktoś wysiada. Wiesz kto? Podobno Kurek pożyczał swoje auto jakiemuś koledze z działu utylizacji w szpitalu. I to jest właśnie ten kolega. Aha. A o nim coś wiemy? Niewiele, nie zdążyłem go sprawdzić. Podobno pojawił się tu 7 lat temu, ma na imię Maciek i niewiele o sobie mówi. I Gwidon pożyczał mu furę. Mnie też to dziwi. Ale może facet ma jakiś sposób na wzbudzanie zaufania. No i zapytamy go, jak tam pójdziemy. Jeszcze tam siedzi? Mówią, że siedzi po nocach. Idziemy?
Stój, policja! Odwróć się i łapy nad głową! Nic nie rozumiecie. To jest wielka nauka. Najważniejsze osiągnięcie dla ludzkości. Osiągnięcie? Odcinanie trupom nóg? Nie przerywajcie mi, ja zmienię świat. Weź go zabierz, zanim mu... Wezwij ekipę. Niech to zabezpieczą. To się chłopaki ucieszą. Od kiedy to trwa? Co? Co ty chciałeś zrobić? Ożywić poćwiartowanego trupa? Doktor Frankenstein od 7 boleści się kurwa znalazł. Kto to jest? Co? Kojarzysz go? Jego też poćwiartowałeś, porąbałeś mu nogi, ręce? Nie. To jest moje dziecko. Wojtuś. Miał 13 lat. Nie uratowali go. Odpuścili. Pozwolili mu odejść. Kto? Lekarze. Razem pracowaliśmy. Obcych ludzi wyrywaliśmy śmierci. A oni w najważniejszym momencie mnie zawiedli. Mówili, że reanimacja nic nie dała. Gdybym tam był, nie pozwoliłbym Wojtkowi odejść. Dlaczego umarł? Gdybyście mi dali jeszcze chwilkę, co? Ja jestem bliski ożywienia martwej tkanki. Potem to już tylko krok. I będzie można wskrzeszać zmarłych. Syna pan nie wskrzesi. Ale inni nie będą tak cierpieć. Ja muszę to zrobić dla innych. Muszę oszukać śmierć. Muszę. Dwanaście lat temu jego syn wpadł pod ciężarówkę. Ratownicy reanimowali go przez godzinę, a po wszystkim Lokicki trafił do psychiatryka na 5 lat. Zwariował z rozpaczy. Rozmawiałam z jego psychiatrą. To na jego wniosek pozbawiono go prawa do wykonywania zawodu.
Lekarz wydał opinię, że Lokicki został opętany szaleńczymi wizjami. Ale chyba nie spodziewał się, że to szaleństwo zajdzie aż tak daleko. A można nie oszaleć po stracie dziecka. Majcher? Co jest? Nie mów mi, że znowu coś się... Mogę wejść? Czekaj, co? Ja o czymś zapomniałem, czy... Nie, nie zapomniałeś. Atkiem się przyszłam zająć. Co? Nie ma mowy. Ty idziesz spać, a ja nakarmię, ululam, przewinę, czy co tam się robi z dziećmi. Ciebie niedawno lulali i przewijali. Ty jesteś za młoda, ty się nie znasz na dzieciach. Sam się nie znasz. Powiedz mi tylko, jak to mleko rozrobić, bo tego akurat nie ogarniam. Majcher, co ty odwalasz? Cały czas chodzisz zmęczony, na komendzie też zasuwasz bez przerwy. No, pewnie od tygodnia nie przespałeś pełnej nocy. Nie da się tak. Radzę sobie. Tak, oczywiście. Radzisz sobie? Posłuchaj, każdy zasługuje na jedną pełną przespaną noc i ty właśnie dzisiaj tę noc ode mnie dostajesz w prezencie. Radziłabym ci to dobrze wykorzystać, bo normalnie takie nocne nianie to sporo biorą kasy za to. A tutaj proszę bardzo, nianię jaką masz w prezencie za darmo. Znaczy no, za uśmiech. Majcher... Dobranoc. Dobranoc. Na cześć. Spadaj, kurwa! O, jak miło. Na razie jest miło, ale jak będzie, nie wiem. To zależy od ciebie. W życiu jedno jest pewne. Śmierć i podatki. A podatki to terminy. Terminy, których ty się nie wywiązałeś. Gorczak się nie pierdoli w tańcu. Gorczak. Psia jucha.